Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Parafraza. To jest swobodne przerobienie jakiegoś tekstu, wprowadzające do niego modyfikacje, ale zachowujące jego zasadniczy sens. Okazuje się, że to doskonałe narzędzie do wykorzystania np. w politycznym sporze. Parafrazowanie wypowiedzi oponenta przez nadanie jej ogólnego znaczenia pozwala łatwiej tę wypowiedź obalić jakimś spektakularnym kontrprzykładem. Wiadomo, że członkowie pani ugrupowania mają prawomocne wyroki. Zatem pana zdaniem jesteśmy partią przestępców? To oszczerstwo. Zdecydowana większość naszych polityków ma nieposzlakowaną opinię. Erystyczne uogólnienie polega na tym, że zamienia się kwantyfikator wypowiedzi rozmówcy. On mówi o niektórych osobach w grupie, a jego przeciwnik uogólnia sens tej wypowiedzi, sugerując, że odnosi się ona do wszystkich. Po co? Ano właśnie po to, by wskazać na wyjątek od tego uogólnienia. Tak więc w omawianym fortelu obala się własne uogólnienie, stwarzając wpierw mylne wrażenie, że to jest twierdzenie oponenta. Jak sugeruje Schopenhauer, odparcie takiego uogólnienia powinno polegać na przypomnieniu sensu wyjściowej wypowiedzi. Chodziło mi tylko o te osoby, które mają prawomocne wyroki. Rozmawiamy w tej chwili o tych i tylko o tych przypadkach. Można też nazwać chwyt i wskazać na formalny błąd kryjący się w uogólnieniu. Pani kontrargument, koleżanko, opiera się na erystycznym uogólnieniu. Nawet jeżeli większość członków pani ugrupowania ma nieposzlakowaną opinię, to nie zaprzecza to faktom. A fakty są takie, że są pośród was tacy, którzy takiej opinii nie mają. Wytykanie błędów formalnych i nazwanie chwytu może być odebrane jako atak. To eskaluje spór, o czym należy wiedzieć, ale nie zawsze trzeba tego unikać. W niektórych przypadkach taka krytyka może być potrzebna na przykład po to, by zdyscyplinować rozmówcę. Jednak Schopenhauer sugeruje, by przede wszystkim stosować pierwszą z wymienionych taktyk. Przypomnieć temat rozmowy. Chodziło mi tylko o te osoby, które mają prawomocne wyroki. Rozmawiamy w tej chwili o tych i tylko o tych przypadkach. Chwyt, o którym tu mowa, może przyjąć trudniejszą do odparcia postać, gdy zamiast wprost uogólniać wypowiedź oponenta, daje się kontrprzykład. Taki kontrprzykład, który podważa uogólnienie domyślne. W politycznej debacie gospodarczej ten chwyt może tak wyglądać. Uważam, że jak najszybciej należy podnieść płace nauczycieli. W przeciwnym razie najlepsi dydaktycy zaczną odchodzić z zawodu w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Będziemy mieli do czynienia z selekcją negatywną. Do zawodu zaczną przychodzić ci, którym nie udało się znaleźć lepszej pracy, lepiej płatnej pracy. Ja nie twierdzę, że to jest powszechny trend, ale z pewnością są regiony, w których już występuje. To nieprawda. Przeciwnie, uważam, że niskie płace sprawiają, że w zawodzie zostają najbardziej wartościowe jednostki. Idealiści, którzy niezależnie od niskiej płacy chcą propagować dobre idee. W tym przykładzie ktoś twierdzi coś o tendencji, a więc nie wyklucza wyjątków. A jego oponent podważa tezę, jakoby niskie płace rugowały z zawodu wszystkich nauczycieli z powołania. Oponent więc polemizuje z własnym uogólnieniem, które przypisuje swojemu rozmówcy. Odparcie takiego chwytu jest nieco trudniejsze, ale podobnie jak w innych przypadkach tego fortelu, przede wszystkim należy przypomnieć własną tezę. Chodziło mi o to, że niskie płace nie zachęcają do wykonywania tego zawodu. To oczywiście nie wyklucza wyjątków, o których pani mówi. Można oczywiście w tym przypadku też wykazać błąd w rozumowaniu rozmówcy. Nawet jeśli to prawda, że niektórzy idealiści zostają w zawodzie, o ile w ogóle mamy w tych czasach jakichś idealistów, to nie zaprzecza to mojej obserwacji, że wielu pedagogów odchodzi z zawodu albo nie podejmuje pracy w zawodzie tylko i wyłącznie ze względów ekonomicznych.
Obrona przed tego rodzaju sofizmatami wymaga przede wszystkim tego, żeby dostrzec uogólnienie ukryte w wypowiedzi oponenta. Dlatego wniosek z niniejszych przykładów jest taki. Słuchajmy uważnie tego, co mówi rozmówca.